Nazwisko było w Polsce przez wieki kluczem do odkrycia korzeni. Po wojnie komuniści to zmienili. Wydając specjalny dekret, pozwolili ukryć rodowe nazwiska i przybrać zupełnie nowe. W rezultacie tego prawie 1/3 Polaków nie posługuje się dzisiaj swoim rodowym nazwiskiem i nie zna swoich prawdziwych korzeni. Kto zmienił nazwisko i z jakiego powodu tego dokonał? Dzisiejszy film ujawni tę tajemnicę. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Polskie nazwiska kształtowały się przez wieki. Najczęściej powstawały od imion, nazw miejscowości bądź wykonywanego zawodu. Wiele z nich było też pozostałością językowych zwyczajów, które niegdyś funkcjonowały w Polsce. Gdy w Polsce wykształciło się już społeczeństwo stanowe, wiele nazwisk zyskało końcówki na ski lub cki, które sugerowały szlacheckie pochodzenie tych, którzy się nimi posługiwali. Ale powstawanie szlacheckich nazwisk jeszcze częściej było związane z nazwami miejscowości. Tyle tylko, że na przestrzeni kolejnych wieków, kiedy na ziemiach polskich zachodziły intensywne zmiany społeczne, nazwiska kończące się na ski i cki przyjmowali także ci, którzy nie mieli związków ze szlachtą. To zjawisko na pewno było przejawem ich aspiracji do przynależności do warstwy szlacheckiej, będącej wówczas najważniejszą grupą wśród polskich elit. Na pewno zaburzyło to obowiązujące wcześniej w Polsce zasady tworzenia nazwisk. Tak czy inaczej, nazwiska były w Polsce przez wieki zapisem tożsamości, swoistym kluczem do przeszłości i korzeni, pozwalającym odkryć pochodzenie ich właścicieli i ich rodzin. Nazwiska sytuowały także każdego w strukturze narodowej, społecznej, zawodowej i religijnej. Ale tak było do wybuchu II wojny światowej. Powojenna Polska, zarządzana przez komunistów, radykalnie zmieniła ten porządek, ułatwiając obywatelom zmianę ich dotychczasowych nazwisk rodowych. Już 10 listopada 1945 roku tymczasowy rząd Jedności Narodowej wydał dekret o zmianie i ustaleniu nazwisk i imion. Ten dekret dotyczył nie tylko obywateli przedwojennej Polski, ale także tych osób, które nie miały żadnej przynależności państwowej, a zamieszkiwały na terenie Polski. Wydanie tego dekretu wynikało z sytuacji, jaka wytworzyła się wówczas w Polsce i Europie. Polskie archiwa w czasie wojny zostały bowiem w większości zniszczone lub znalazły się poza granicami kraju. Przez wszystkie europejskie kraje w pierwszych powojennych miesiącach przetaczały się tysiące ludzi, którzy w czasie wojny opuścili swoje ojczyzny i nie posiadali żadnych dokumentów tożsamości. Nie było więc możliwości sprawdzenia ich prawdziwej tożsamości. Ale ten dekret zawierał w sobie jeden punkt, który ułatwiał jej zatajenie. Artykuł 18 dekretu mówił bowiem jasno: dla osób, które przybrały inne imię lub nazwisko w czasie pełnienia służby w Wojsku Polskim w okresie od 1 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku, do uznania zmiany imienia i nazwiska za prawnie wystarczające, wymagane jest zaświadczenie o jego zmianie wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Dotyczyło to w istocie możliwości przybrania na stałe nazwiska używanego podczas wojny w Wojsku Polskim bądź sprzymierzonym, nazwiska używanego w konspiracji albo nazwiska używanego w czasie wojny w celu uchronienia się przed aktami gwałtu ze strony niemieckiego okupanta i jego popleczników. W świetle dokonanej przez komunistyczne władze wykładni za popleczników Niemców uznawano przede wszystkim Armię Krajową i inne konspiracyjne organizacje, z wyłączeniem tych, które przynależały do jej nurtu komunistycznego. Rzecz jasna, nazwiska używane w czasie wojny zazwyczaj figurowały w fałszywych dokumentach konspiracyjnych, albo też w dokumentach, które zostały wydane w czasie pobytu w Związku Sowieckim. Po wydaniu wspomnianego dekretu wystarczyło więc tylko oświadczyć, że chce się zmienić nazwisko, na przykład z żydowskiego na polskie, w obawie przed bandami akowskimi, które rzekomo zabijają Żydów, i sprawa była załatwiona. W rezultacie tego tysiące osób, najczęściej pochodzenia żydowskiego, zmieniło swoje rodowe nazwiska na nazwiska polskie. Wydając wspomniany dekret, komuniści nie odnosili go tylko do nazwisk mających żydowskie pochodzenie, ale także do nazwisk rosyjskich, białoruskich, ukraińskich i niemieckich. Ale na podstawie tego dekretu swoje nazwiska mogli zmieniać również ludzie z kryminalną przeszłością, a także wszyscy ci, którzy w nowej, powojennej rzeczywistości postanowili robić kariery i również potrzebowali wyczyszczenia swojej przeszłości. Była też grupa, która dzięki temu dekretowi zmieniła swoje nazwiska, tyle tylko, że stało się to w sposób tajny. Tą grupą byli Żydzi, którzy po wojnie przyjechali do Polski ze Związku Sowieckiego i usadowili się w resorcie bezpieczeństwa i wojsku. Taki tryb zmiany nazwiska zagwarantował im rozkaz personalny nr 340 Ministerstwa Obrony Narodowej z 4 maja 1948 roku oznaczony klauzulą tajne. Ten rozkaz został podpisany przez szefa Departamentu Personalnego MON generała Stanisława Zawadzkiego i ministra obrony narodowej generała Michała Rolę-Rzymierskiego. W tym rozkazie zapisano między innymi zdanie: niżej wymienionym oficerom udzielam zezwolenia na zmianę nazwiska rodowego i imienia. Kapitan Hirszowicz Maurycy na Lasota Jan, kapitan Ziegelheim Tadeusz na Cegłowski Tadeusz, porucznik Weiner Alfred na Leszczyński Edward, porucznik Gudbrod Abram na Łaski Adam i chorąży Lewoniuk Mikołaj na Chmura Konrad. To właśnie ten rozkaz wytyczył praktykę tajnej zmiany nazwisk dla ludzi komunistycznego aparatu terroru. W ten właśnie sposób wiceszef resortu bezpieczeństwa Mojżesz Borowicki stał się pułkownikiem Mieczysławem Mietkowskim, a szef jego kontrwywiadu Natan Grynszpan-Kikiel stał się Romanem Romkowskim. Podobnie stało się z kierownikiem kadr Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który z Eisena, Leiba, Wolfa stał się Leonem Andrzejewskim. Tak stało się również z kierownikiem pionu śledczego MBP Józefem Goldbergiem, który stał się Józefem Różańskim, oraz dyrektorem pionu finansowego MBP Szymonem Eliaszem Tenenbaumem, który stał się Edwardem Kaleckim, i dyrektorem służby zdrowia MBP Mojżeszem Taboryskim, który stał się Michałem Taboryskim. W ich ślad poszli także nieco później dyrektor Departamentu I MBP Julian Jakub Kohn, który stał się Julianem Konarem, dyrektor Departamentu III MBP Izydor Kurz, który stał się Józefem Czaplickim, dyrektor Departamentu VII MBP Marek Fickenberg, który stał się Markiem Finkiem, i wielu innych wysoko postawionych ubeków.
Nader często swoje nazwiska zmieniali także ludzie nowego wymiaru sprawiedliwości. I tak przykładowo sędzia Maria Sand, która w sfingowanych procesach skazywała na śmierć dowódców Armii Krajowej na czele z generałem Augustem Emilem Fildorfem Nilem, stała się sędzią Marią Górowską. Podobną decyzję podjęła Fajga Mindla Danielak. Budząca strach u wszystkich aresztowanych stalinowska prokurator stała się prokurator Heleną Wolińską. Tej ostatniej to jednak nie wystarczyło i potem ponownie zmieniła nazwisko na nazwisko swojego męża, którym był Włodzimierz Brus, w rzeczywistości Beniamin Zylberberg. Ten ostatni był najpierw politrukiem w wojsku, a potem profesorem ekonomii. Z kolei Szyja Karliner, gdy został wiceprezesem Najwyższego Sądu Wojskowego, zaczął posługiwać się bardziej już polsko brzmiącym nazwiskiem Oskar Karliner. Nieco inaczej było za to z zastępcą prokuratora generalnego Julianem Harasinem, który wprawdzie nie zmienił swojego rodowego nazwiska, ale dodał do niego przydomek Polan, chyba po to, aby przekonać wszystkich, że jest Polakiem. Ale nie tylko mający żydowskie korzenie funkcjonariusze stalinowskiego aparatu terroru zmieniali swoje nazwiska. Robili to także ludzie nauki i kultury, których nazwiska też nie miały polskiego pochodzenia. W ten właśnie sposób poeta Adam Wagman stał się poetą Adamem Warzykiem, a jego kolega po fachu Moshe Agatstein stał się poetą Mieczysławem Jastrunem. W wyniku tego procesu bardzo wiele osób nie posługuje się dzisiaj swoimi rodowymi nazwiskami. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy dzisiaj zaliczani są do naszej elity. Jedną z takich osób jest profesor Danuta Hübner, ekonomistka, która była szefową kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a potem unijnym komisarzem do spraw polityki regionalnej. Jej ojciec i dziadek byli znanymi na Podkarpaciu ubekami. Do takich osób należy również były marszałek Sejmu Marek Borowski, którego ojciec, niejaki Aaron Berman, był skoligacony z samym Jakubem Bermanem. Do takich osób można też zaliczyć żonę byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Annę Komorowską, której rodzicami było małżeństwo ubeków Jan Dziadzia i Hanna Royer. Ci ostatni zmienili swoje nazwiska na Dębowscy. Do takich osób zaliczał się także zmarły przed paroma laty były wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i były minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn. Jego ojciec Henryk Dornbaum przed wojną był działaczem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, a po wojnie wykładowcą marksizmu na Politechnice Warszawskiej. Do takich osób zalicza się znany wszystkim w Polsce szef Gazety Wyborczej Adam Michnik, który nosi nazwisko po matce, Hindzie Michnik-Rosenbusch, która zmieniła nazwisko na Helena Michnik, a nie po ojcu Ozjaszu Szechterze, który przed wojną także był działaczem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Do takich osób zaliczał się również zmarły w 2008 roku Bronisław Geremek, były szef polskiej dyplomacji i eurodeputowany. Gdy wraz z matką uciekł z warszawskiego getta, zamieszkał w Zawichoście u niejakiego Stefana Geremka. Ten ostatni ożenił się potem z matką Beniamina Lewartowa, bo tak brzmiało rodowe imię i nazwisko Bronisława Geremka. Takich osób jest dzisiaj w Polsce naprawdę wiele. I nie dotyczy to tylko tych, których nazwiska miały wcześniej ewidentnie żydowskie brzmienie, ale także tych, których nazwiska brzmiały zbyt rosyjsko, zbyt ukraińsko czy zbyt niemiecko.
Eksperci szacują, że obecnie w Polsce być może nawet 1/3 Polaków nie posługuje się swoimi rodowymi nazwiskami. Wiele z osób, których ten problem dotyczy, używa dzisiaj nazwisk brzmiących bardzo szlachecko i dorabia do tego rodzinną historię, sięgającą nawet czasów Rzeczpospolitej obojga narodu. Dlatego dzisiaj nazwiska w Polsce są tak mylące i mogą wprowadzić nas w błąd, jeśli zaczniemy traktować je jako klucz do odcyfrowania tożsamości i rodzinnej przeszłości. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.